Witam Was w kolejnym odcinku. Pojawił się już na naszym kanale film na temat hybrydy 1.8 Toyoty. Dzisiaj postaram się nieco bardziej szczegółowo omówić ten rodzaj napędu. Zatem zaczynajmy. Za przykład posłuży nam właśnie model Auris od Toyoty, gdyż to właśnie ta marka jest prekursorem wśród napędów hybrydowych. To może na początek zacznijmy od rodzajów hybryd. A zatem mamy trzy rodzaje. Pełne hybrydy, full hybrid, najpopularniejszy rodzaj napędu, w tym przypadku silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy podczas jazdy oraz może również samodzielnie napędzać auto. Jedyna opcja ładowania baterii to jazda na silniku spalinowym, a mianowicie odzyskiwanie energii podczas wytrącania prędkości i hamowania. Niestety na samym silniku elektrycznym przejedziemy zaledwie kilka kilometrów przy niewielkiej prędkości. Miękkie hybrydy, mild hybrid. Ten rodzaj napędu występuje m.in. w nowszych modelach Audi czy Volkswagena. Jego cechą charakterystyczną jest fakt, że silnik elektryczny nie jest w stanie samodzielnie napędzać auta, a jest wspomagaczem jednostki spalinowej. Poprzez hamowanie i wytrącanie prędkości odzyskuje energię, magazynując ją i wykorzystując później do zasilania urządzeń elektrycznych. Poprawia efektywność pracy systemu start-stop, ułatwia rozruch czy umożliwia tzw. tryb żeglowania, czyli auto może jechać ze stałą prędkością przy wyłączonym silniku. Hybrydy typu plug-in, z kolei ten rodzaj jest identyczny jak pełna hybryda, z tym, że posiada duży akumulator wysokonapięciowy z możliwością ładowania z gniazdka. Jest to o tyle fajna opcja, że pozwala nam poruszać się na silniku elektrycznym nawet do kilkudziesięciu kilometrów na jednym ładowaniu. No dobrze, to mamy omówione rodzaje napędów hybrydowych. To teraz czas na budowę takiego napędu. Przy konwencjonalnym napędzie auto napędza silnik poprzez skrzynię biegów, a do uruchomienia potrzebny jest rozrusznik, który czerpie prąd z akumulatora. Z kolei prąd do ładowania akumulatora i pozostałych urządzeń dostarczana jest poprzez alternator. A w napędzie hybrydowym sytuacja wygląda następująco. Źródłem energii jest silnik spalinowy, nie mamy alternatora i rozrusznika, a ich funkcję pełni system generatorów prądu, inwerterów prądowych i systemów akumulatorowych, natomiast skrzynię biegów zastępuje przekładnia planetarna, łącząca silnik spalinowy, elektryczny i układ przeniesienia napędu na koła. Powiedzmy sobie teraz o zasadzie działania takiego napędu. Podczas jazdy może pracować tylko silnik spalinowy, tylko elektryczny lub oba jednocześnie. Podczas rozpoczęcia jazdy uruchamiany jest silnik elektryczny, pracuje on również podczas ruszania. Silnik spalinowy uruchamia się jedynie po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu bądź przy niskim poziomie naładowania akumulatoru. I w taki sposób możemy się poruszać jedynie przez 2 km z maksymalną prędkością do 50 km na godzinę. Taka opcja jest świetna dla osób, które często poruszają się w korkach. Wówczas silnik spalinowy pozostaje w spoczynku. Energia odzyskiwana jest podczas hamowania. Silnik spalinowy przechodzi w stan spoczynku, a elektryczny w stan ładowania. Ładowanie akumulatora będzie bardziej efektywne podczas pełnego hamowania. W naszym przykładowym Aurisie mamy do wyboru 3 tryby jazdy. F, czyli Electric Vehicle, Eco, Power. Są one sterowane przez komputer, ale kierowca również może robić to za pomocą przycisków. F to jazda tylko i wyłącznie na silniku elektrycznym. Tryb Eco ogranicza reakcję auta na pedał gazu, wówczas auto nieco ospale reaguje na wciśnięcie pedału. Natomiast tryb Power pozwala na nieco dynamiczniejszą jazdę, a oba silniki działają z pełną mocą. Na drążku przekładni mamy następujące inicjały R, czyli jazda do tyłu, N, bieg neutralny, tzw. luz, D, jazda do przodu, B, hamowanie silnikiem w trakcie jazdy. Teraz kilka słów o awaryjności i eksploatacji. Sama bateria jest niezwykle żywotna. Producent daje gwarancję w postaci 10 lat, a jej żywotność jest oceniana na nawet 500 000 kilometrów. Oczywiście przy odpowiednim użytkowaniu. Najważniejszym aspektem jest częsta jazda. Gdy auto stoi 2-3 miesiące i dłużej, to żywotność baterii drastycznie spada bez możliwości jej ponownego załadowania. W takiej sytuacji pozostaje jej regeneracja lub zakup nowej. Obecnie jest dużo firm zajmujących się tym segmentem. Koszt regeneracji zaczyna się już od 2000 zł, natomiast koszt nowej baterii to cena z rzędu kilku tysięcy złotych. Żywotność klocków to przebiegi nawet z rzędu 100 000 km, natomiast tarcz to nawet 150 000 km. Pozostałe elementy układu typu inwertery, skrzynia planetarna uznawane są za bezawaryjne. Zdecydowanie potwierdza to długi czas, jaki hybrydy istnieją na rynku. Co do zalet napędu, to zdecydowanie niskie spalanie, niezawodność czy liczne udogodnienia, np. w postaci darmowych parkingów w dużych miastach. Natomiast jeśli chodzi o wady, to dość wysoki koszt zakupu auta z tym napędem
i cały czas mała ilość fachowców obeznanych w tym temacie. Dlatego dla osoby, która sporo czasu spędza w miejskim środowisku, ceni sobie komfort i wygodę, lubi spokojną jazdę oraz chce być eko, to dla niej idealne wyjście. Bo hybryda traci sens przy dynamicznej jeździe i jeździe na wysokich obrotach, jak na przykład na autostradzie. Z naszej strony to na tyle. Napiszcie, co sądzicie o tym rodzaju napędu oraz ocencie ten film. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia już niedługo. Cześć! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.